W ostatnim odcinku zobaczyliście całą masę nowych autobusów, a jednocześnie zabrakło tam bohatera dzisiejszego materiału. Premiera tego pojazdu była jednym z najważniejszych autobusowych wydarzeń 2014 roku, ale dopiero od kilku miesięcy wozy te pojawiają się w ruchu w polskich miastach. Czwartym odbiorcą nowych Solarisów Urbino, czwartej generacji, był Olsztyn i na podstawie wozów tutejszego MPK poznamy zmiany, jakie zaszły w tych pojazdach. Pierwszym powodem, dla którego opracowano nowy pojazd, była z pewnością ekonomia, a w tym koszty eksploatacji. Solaris usztywnił i odchudził konstrukcję swojego autobusu. W wersji 12-metrowej wóz jest lżejszy o ponad 700 kg, a w wersji przegubowej o prawie 900. W stosunku do trzeciej generacji zmniejszono więc masę własną pojazdów o 5 do 7%. Nie dotarłem do informacji, jak to osiągnięto, ale mniejsza masa powinna przekładać się na mniejsze zużycie paliwa. Być może kręci nas hałas super szybkich samochodów wyścigowych, ale generalnie zależy nam na komforcie akustycznym środowiska, w którym żyjemy. Autobus został lepiej wyciszony i generuje mniejszy poziom hałasu, słyszalny zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu. Poziom hałasu nie przekracza teraz 75 dB. Pozwoliło to spełnić nie tylko normę europejską, wynoszącą 80 dB, ale też niemiecką, wynoszącą 77. Kiedyś hałas wywoływany przez autobusy określano nawet na poziomie 90 dB. Dla pasażerów istotna jest konfiguracja wnętrza pojazdu. Zwiększono liczbę miejsc siedzących dostępnych bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi, bez konieczności wchodzenia na dodatkowe podesty. W wersji 12-metrowej może być aż 16 takich miejsc, a w wersji 18-metrowej 24. W Olsztynie jest ich jednak mniej, bo przewoźnik zdecydował się na powiększony obszar bez siedzeń naprzeciw drugich drzwi. Być może nam młodym nie zależy na takich wygodach, wręcz widoki będą gorsze, a widzieliśmy też starsze osoby wręcz goniące za wolnym miejscem za wszelką cenę. Widzieliśmy jednak też osoby, dla których każdy stopień i krok jest problemem, więc to kwestia raczej ważna. Na komfort podróży autobusem wpływać ma też lepsze oświetlenie wnętrza. Za dnia dzięki obniżonemu pasowi bocznych szyb, a w nocy za sprawą jasnego LEDowego oświetlenia. Zależnie od wymagań przewoźnika, w pojeździe mogą być zainstalowane drzwi pojedyncze lub podwójne w różnych konfiguracjach. W celu ułatwienia i przyspieszenia wysiadania oraz wsiadania możliwe jest zainstalowanie drzwi o szerokości nawet 1350 mm. To chyba ważne, skoro pojazdy na przystankach potrafią spędzić nawet 1/4 rozkładowego czasu podróży. Dla kierowcy pracującego wiele godzin za kierownicą autobusu dobra widoczność to podstawa. W nowym Urbino ułatwiono obserwację pasa jezdni za sprawą obniżonej przedniej szyby i jednocześnie podniesionego fotelu prowadzącego o 50 mm. Zmniejszyła się też wysokość pojazdu przy zachowaniu tej samej wysokości przestrzeni pasażerskiej. Po zmianie niżej przeniósł się środek ciężkości autobusu, co ułatwia jego prowadzenie. Lepiej rozłożone są też naciski na osie, bardziej równomiernie za sprawą odciążenia osi napędowej. Było to możliwe dzięki przeniesieniu wszystkich zbiorników ze sprężonym powietrzem do przedniej części pojazdu.
Kilka zastosowanych rozwiązań w nowych pojazdach ułatwia ich serwisowanie. Panele boczne są teraz przykręcane do siebie, co umożliwia ich prostszą wymianę. Wygodniejszy jest też dostęp do elementów umieszczonych za tylną i bocznymi klapami rewizyjnymi. Wcześniej otwierały się one pod kątem 130 stopni, teraz mogą one tworzyć maksymalny kąt 170 stopni. Nie sposób nie zwrócić uwagi na nowy design czwartej generacji Urbino. Futurystyczne kształty pojazdu wyróżnione zostały na rozdaniu nagród Międzynarodowego Forum EF Design Award 2015 w kategorii Produkt Pojazdy. Autobus swym wyglądem ma wręcz zachęcać do korzystania z komunikacji miejskiej, a dla miasta być jego nowoczesną wizytówką. Nowa generacja zaprojektowana została od podstaw, choć jest następcą trzeciej generacji, produkowanej od 2005 roku. Produkcja tych pojazdów ma zostać zastąpiona czwartą generacją do końca tego roku. W designie nowej generacji znajdzie się cała paleta pojazdów Solarisa, czyli autobusy standardowe, gazowe, hybrydowe, elektryczne, niskowejściowe i w końcu trolejbusy. Rodzina Urbino zadebiutowała w połowie 1999 roku, czyli już prawie 17 lat temu. Olsztyńskie MPK ma 12 sztuk nowych Urbino, po 6 w wersji standardowej i przegubowej. Od niedawna po Olsztynie kursuje też 23 nowych Urbino konsorcjum firm Meteor i Irex. Nowych Solarisów będzie w Polsce tylko więcej. Przed Olsztynem wozy te odebrali przewoźnicy w Wejherowie, Grudziądzu i Płocku. Ostatnio dostarczono też nowe Solarisy do Jastrzębia-Zdroju i Poznania. Jak na razie najwięcej pojazdów nowej generacji kursuje jednak po Olsztynie.